Gdy testowałem Bronco, gdy wsiadałem do niego i zostawiałem na parkingu lub gdziekolwiek się zmieścił, uświadamiałem sobie, jak wiele tracę, będąc, niezamożnym. Gdybym miał dużo kasy, kupiłbym Forda Bronco w wersji Badlands. Bez dwóch zdań. Jestem Kamil Rogala i zapraszam na prezentację i jazdę testową z pomiarem spalania. Pewnie większość posiadaczy SUV-ów i terenówek o przynajmniej podstawowych właściwościach terenowych nie wykorzystuje możliwości swojego auta nawet w 10%. No i co z tego? Kto bogatemu zabroni? No właśnie, bogatemu, bo Ford Bronco nie należy do samochodów tanich. Do oszczędnych zresztą też nie, ale o pieniądzach porozmawiamy za moment. Tymczasem warto wspomnieć o tym, że Bronco jest po prostu fajny. Wiem, brzmi banalnie, ale tak jest. Zresztą popatrzcie na niego. Wizualnie bardzo wyraźnie nawiązuje do swojego protoplasty i modeli z początków produkcji, to jest kanciasta sylwetka, okrągłe lampy z przodu, choć tutaj mamy LEDowe ringi, niemal pionowy przód i szyba, możliwość demontażu paneli nadwozia, aż do całkowitego ogołocenia z drzwi, dachu i innych elementów, do tego olbrzymie koła, wysokie zawieszenie i mógłbym tak wymieniać bardzo długo. Najważniejsze jest to, że to wszystko nie jest tylko na pokaz. No może trochę tak, ale nie ma mowy o terenowym SUV-ie z napędem na przednią oś, 20-calowymi felgami, na które naciągnięto niskoprofilowe opony, o sportowym bieżniku i z prześwitem mniejszym niż rodzinne kombi z bagażnikiem pełnym ziemniaków z promocji. Nic z tych rzeczy. Jest surowo, spartańsko, odrobinę plastikowo i przaśnie, ale to wszystko ma sens. No dobrze, na razie wystarczy tych zachwytów, przejdźmy do wnętrza, zaczynając od oceny bagażnika. A bagażnik jest oczywiście ogromny, ale przypomina bardziej skrzynię ładunkową auta dostawczego. Również klapa bagażnika otwiera się specyficznie. Górna część do góry, dolna na bok. Parkując na parkingu podziemnym przy ścianie będziemy mieć problem z zapakowaniem bagaży. No, coś za coś. Jest kilka przydatnych elementów, oświetlenie, gniazdo 12V, ale to nie szkoda, żeby rozpieszczać praktycznością. Możemy dokupić grubą gumową wykładzinę, a pod podłogą znajdziemy pojemne schowki na podnośnik, podstawowe narzędzia i drobiazgi. Jeśli chodzi o liczby, to z danych technicznych wynika, że pojemność w standardowym układzie oparć kanapy to 562 litry, a po ich złożeniu możemy do wnętrza zapakować 1804 litry bagażu. Zwróćcie również uwagę na niewielką regulację oparcia, jak również sam mechanizm składania, w którym siedzisko opuszcza się, aby zmaksymalizować pojemność. Świetny patent. Co prawda podłoga nie jest idealnie płaska, ale uskok jest dość niewielki i dodatkowo zabezpieczony przed uszkodzeniem. Dobra, zamykamy kufer i zaraz przejdziemy do wnętrza, zaczynając od miejsc dla pasażerów z tyłu. Z tyłu miejsca jest sporo, choć wysocy pasażerowie mogą mieć nieco zbyt mało miejsca nad głową. Siedzi się bowiem wysoko, niemal jak na ławce w parku. Ale co tam, jest frajda nawet podczas jazdy po mieście, gdy na wszystkich patrzymy z góry i równamy się nawet z kierowcą autobusu. Jeszcze rzut oka na bezramkowe drzwi. Nie jest to jednak zabieg czysto estetyczny, ale ułatwiający zdejmowanie paneli. W oparciu przednich foteli znajdziemy nietypowe kratki, które umożliwiają montaż akcesoriów czy innych gratów za pomocą gum transportowych. Są też niewielkie siateczki na mapy, prasę czy butelkę z wodą. W tunelu środkowym znajdziemy również dodatkowe źródła prądu i przełączniki do sterowania szybami. Plus zaskładane zagłówki, które poprawiają widoczność do tyłu, gdy nie wieziemy pasażerów. Jest również podłokietnik z uchwytami na kubki. Mocowania ISOFIX są ukryte dość głęboko i dostęp do nich nie jest zbyt wygodny. Jakość materiałów?
Jest twardo, ale nie ma poczucia taniości. Raczej solidności, bowiem wszystko jest dość dobrze spasowane i ma być raczej solidne i łatwe w utrzymaniu niż stylowe i eleganckie. To nie ten typ auta. Nad głowami nie mamy tradycyjnej podsufitki, tylko kolejne panele, które można zdemontować, by zrobić z Bronco niemal pojazd typu Bacha. No dobrze, przenieśmy się zatem do przodu. Czy Bronco w środku jest dobrze wykończone? To zależy. Jakość jest świetna, ale materiały dość spartańskie. No ale z drugiej strony, na co komu szlachetne materiały, drewno, metal czy idealne spasowanie? To nie BMW X5 czy Audi Q8, aby zachwycać fakturą na desce rozdzielczej. Tu ma być surowo, solidnie i znów nieco przaśnie. Tak po amerykańsku i czuć ten klimat. Jasne, niemal wszędzie mamy twarde plastiki, trochę gumowanej powierzchni i szorstkie faktury, ale to pasuje do Bronco i koniec. Schowek jest pojemny, ale oczywiście surowy i plastikowy. W górnej części znajdziemy gumowane przyciski do zmiany kilku opcji terenowych, m.in. rozłączania przedniego stabilizatora, czy też przyhamowywania tylnego lewego lub prawego koła, aby zacieśnić zakręt. Na górze mamy szereg konfigurowalnych przełączników do akcesoriów, np. dodatkowego oświetlenia. Przed oczami kierowcy jest wielki ekran wirtualnych zegarów, dość czytelny i atrakcyjny wizualnie. W centralnej części mamy ogromny ekran nowego systemu inforozrywki, a niżej równie wielki panel klimatyzacji z pokrętłami i przyciskami. Dodatkowy uchwyt, tzw. cykorłapka, wielki solidny lewarek skrzyni biegów i pokrętło do zmiany trybów jazdy i pracy napędu. Pod podłokietnikiem znajdziemy panel do sterowania szybami i lusterkami. Czemu akurat tutaj, a nie tradycyjnie na drzwiach? To proste, drzwi można zdemontować, więc lepiej zostawić elektronikę na panelu środkowym, aby zminimalizować ilość połączeń elektrycznych do rozłączania. Wracając do pokrętła, zmiany trybów jazdy i pracy napędu. Kręcąc nim przełączamy tryby jazdy, a tych wersji Badlands jest aż 7. To wszystko nazywa się GOAT, czyli Go Over All Terrain. Jeśli chodzi o tryby pracy napędu, to mamy oczywiście 2H do jazdy na co dzień, 4H do jazdy w trudniejszych warunkach, np. zimą lub podczas deszczu. Jest również 4A, czyli napęd uniwersalny przy niższych prędkościach. Oraz 4L, czyli coś dla miłośników pełzania w najtrudniejszych warunkach. Ekran centralny jest wielki, ale i cała deska rozdzielcza jest solidna, więc można było wstawić taki wielki tablet. Świetnie prezentują się również kamery, które ułatwiają nie tylko jazdę w terenie i zauważenie przeszkód, ale również parkowanie. W tym aucie przydaje się to dość często. I jeszcze raz, jakość materiałów. Twardo, solidnie, gdzieniegdzie trochę pianki. Po amerykańsku. Dobra, rzućmy okiem pod maskę. Do napędu służy bowiem podwójnie doładowana jednostka 2,7 litra V6 o mocy 330 koni mechanicznych i momencie obrotowym 563 Nm. Napęd trafia na wszystkie koła lub tylną oś w trybie 2H za pośrednictwem 10-biegowej przekładni automatycznej. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 7,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 161 km na godzinę. Osiągi wydają się niezłe, szczególnie przyspieszenie, ale spoglądając na gabaryty auta i jego wagę, 4800 mm długości i blisko 2,4 tony wagi, w pełni docenimy możliwości. A jak brzmi wydech?
Ruszajmy więc w drogę, by sprawdzić spalanie. Najpierw około 10 km po mieście i w międzyczasie jeszcze trochę pomówimy o tym ciekawym aucie. Swoją drogą szkoda, że w Europie zabraknie wielu ciekawych odmian, które są w ofercie w USA, np. wyczynowy Raptor. No ale dobre i to, co mamy. Mamy bowiem do wyboru wersję Outer Banks, tą łagodniejszą dla mniej wymagających, oraz Badlands, która miała nazywać się Badass. Przyznam się, że to chyba najlepiej wyglądająca terenówka na rynku i co prawda miłośnicy Wranglera mogą na mnie pomstować, ale Bronco prezentuje się rewelacyjnie i jest, powiem, czegoś nowego na rynku. Czy wybrałbym skromniejszą i znacznie łagodniejszą w codziennym użytkowaniu wersję Outer Banks? Zdecydowanie nie. Mógłbym się przemęczyć, zaakceptować gorsze prowadzenie, choć to i tak jest zaskakująco dobre. Wyższe spalanie i trudniejsze wsiadanie, bowiem poziom fajności, choć lepiej pasuje słowo jest tak wysoki, że nic mi podczas testu nie przeszkadzało. Byłem tym jeżdżącym klocem zachwycony. No może wybrałbym jedynie inny kolor. Grafitowy nie rzucał się w oczy, a to auto zasługuje na jakikolwiek inny lakier, np. błękit, pomarańcz lub zieleń. No ale przejdźmy wreszcie do napędu i zanim opiszę możliwości terenowe, wspomnę o tym, jak auto spisuje się na asfalcie. Nie spodziewałem się za wiele po Fordzie Bronco, ale przyznam, że bardzo się rozczarowałem pozytywnie. O ile nie podróżujemy z prędkością powyżej 100 km na godzinę, w kabinie jest jako tako cicho, a samo prowadzenie jest całkiem pewne i przyjemne. Sprawdźmy spalanie. Po 10 km w mieście jest to 15,6 litra na 100 km. Teraz 10 km pod miastem przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Wracając do tematu, komfort również jest niezły, ale nie spodziewajmy się luksusowego SUV-a. Jest dość sztywno, czasami auto przechyla się na zakrętach i nerwowo reaguje na poprzeczne nierówności, ale mówimy tu o wielkiej terenówce. Przy wyższych prędkościach w środku robi się bardzo głośno, a podmuchy wiatru potrafią wyprowadzić auto z równowagi, ale spodziewałem się czegoś o wiele gorszego. Znów podpadnę miłośnikom Wranglera, ale Bronco w zwykłych warunkach prowadzi się lepiej. Co do właściwości terenowych, nie będę bawił się w specjalistę od jazdy terenowej, moja wiedza na ten temat jest niewielka. Ale ilość trybów jazdy, tych jest aż 7, pozwala dostosować parametry do praktycznie każdych warunków. Możemy oczywiście samodzielnie przełączać tryby napędu od 2H do 4L, choć po wyborze trybu jazdy większość parametrów jest dobierana automatycznie przez komputer. Sprawdźmy spalanie. Po 10 km pod miastem spalanie to 10,4 litra na 100 km. A teraz spalanie na drodze ekspresowej przy 120 km na godzinę. Na koniec jeszcze ceny. Czy oferta jest atrakcyjna? Nie, ale gdyby mnie było stać, to bym brał bez wahania. A musiałbym mieć co najmniej 419 300 zł, bowiem tyle kosztuje skromniejsza i grzeczniejsza wersja Outer Banks. Ale jakbym miał blisko 420 000 zł, to pewnie dorzuciłbym kolejne 20 000 do wersji Badlands, która posiada lepsze zawieszenie, terenowe opony i wygląda po prostu świetnie. No i sprawdźmy spalanie po 10 km przy prędkości 120 km na godzinę. Wyszło równe 12 litrów na 100 km. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmie.